Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiaj kolejny odcinek serii z ekspertem od marketingu, z Dorotą Chomontowską i porozmawiamy w dzisiejszym odcinku o komunikacji, która uważam, że jest kluczowa. Mam tutaj przygotowane pytania dla naszego gościa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego dużo wartości. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jakbyś się, Dorota, mogła przedstawić dla osób, które nie widziały wcześniejszych odcinków z Tobą, a chciałyby Cię poznać i dowiedzieć się trochę więcej o Tobie. Cześć, witajcie, ja nazywam się Dorota Chomontowska, jestem marketerem i specjalizuję się w marketingu na social mediach, głównie ukierunkowany na Facebook. Na co dzień zajmuję się właśnie prowadzeniem klientów oraz tym, w jaki sposób mają budować markę głównie inwestorów czy osób działających w branżach, w których zaufanie jest podstawą, ponieważ pozyskiwanie kapitału czy pozyskiwanie klientów na zakup nieruchomości czy na sprzedaż czy inne rzeczy są wbrew pozorom różnią się od takich tradycyjnych metod marketingowych i właśnie w takim budowaniu marek pod tym kątem w marketingu, w tym jak to robić, tego uczę moich klientów na co dzień. Dodatkowo jestem założycielką Diamond Property Network, spotkań organizowanych dla przedsiębiorców i inwestorów w Wielkiej Brytanii. Super, dziękujemy za wprowadzenie. Także jedziemy do pytań. Od razu, jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego większość ludzi źle komunikuje się w social mediach z Twojego punktu widzenia? Co moim zdaniem dużo ludzi komunikuje się pod kątem tego, co oni chcą powiedzieć i to, co oni chcą mówić, aniżeli tego, co odbiorca chce lub potrzebuje usłyszeć, czyli skupiają się na sobie, na swoim ja i cały czas ta autoprezentacja zamiast na bólu czy problemie klienta i to bardzo wiele osób gubi w tej właśnie komunikacji, nie? Czyli jestem ja, moja usługa, moja oferta, ja jestem fajny, ja jestem super, a nie ma tego właśnie, że kurczę, słuchaj, ja tu mam ból i ja Ci pokażę, jak ten ból rozwiązać, czyli nie ma rozwiązywania problemów, jest przechodzenie cały czas na siebie. Czyli uważasz, że bardziej trzeba było się skupić na problemach i pokazywać odbiorcom, jak sobie z tym radzić, jak rozwiązywać? Co rozwiązywanie problemów, tak, jak najbardziej, natomiast chodzi o to, żeby cały czas nie kierować na siebie na swoją taką zajebistość tak zwaną, nie? Czyli ja jestem fajny, moja oferta jest najlepsza, mamy zespół, po prostu 25 lat działamy na rynku i tak dalej, czyli jeśli ciągle to podkreślamy, no to co to mówi takiemu klientowi? No fajnie, że taka firma istnieje, ale nie ma tego na przykład, że dobra, słuchaj, kupujesz nieruchomość teraz i masz taki problem, my mamy na ten problem rozwiązanie, albo pokazujesz na przykład, co zrobić, jeśli podczas sprzedaży nieruchomości okazało się, że no to w takim układzie możesz podjąć takie i takie kroki. Jeśli dalej potrzebujesz pomocy lub nie jesteś w stanie tego zrobić, to ja tutaj jestem, pomogę Ci to rozwiązać i dzięki temu Twoja nieruchomość zostanie sprzedana szybciej, na przykład, nie? To jest jeden z takich przykładów. Czy na przykład, nie wiem, oferuję super zwroty za inwestycje. No fajnie, że oferujesz, ale to pokaż to temu klientowi w ten sposób, że dobra, to Ty będziesz się chillował, nie przejmujesz się niczym, bo całe ryzyko jakby biorę ja na siebie. Oczywiście Ty masz ryzyko inwestycyjne, bo nie można też tego ukrywać, to jest bardzo częsty błąd. Natomiast chodzi o sam fakt tego pokazania ze strony, wiesz, takiego spokoju, czyli emocje bardziej, aniżeli, wiesz, samo to, że oferuje to, no bo każdy może oferować, tak? Czy uważasz, że lepiej się skupić na konkretnych przykładach do swojej niszy, niż mówić takim ogólnym, że ja jestem dla wszystkich, bo z reguły jak ktoś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo? To jest absolutnie w ogóle złoty punkt, nie? Czyli właśnie mówienie do wszystkich, dlatego ja mówię, że ja się właśnie specjalizuję w inwestycjach w nieruchomości, w mortgage brokerach, w takich tych branżach, które są powiązane pośrednio lub bezpośrednio z nieruchomościami, ponieważ sama siedzę w tym od środka i wiem, że to inaczej zupełnie wygląda, dlatego też na przykład MLM-y i tak dalej. Oczywiście mogłabym prowadzić takie grupy, natomiast nie podejmę się tego, bo to nie jest moja specjalizacja, tak? Od tego są inni ludzie, świetni specjaliści, którzy robią to na co dzień i oni idą w tym kierunku, tak? Rozumiem, super. To lecimy z kolejnym pytaniem. Co dziś naprawdę przyciąga uwagę w social mediach? Wiesz co? Emocje. Zawsze emocje przyciągają uwagę, dlatego że możemy zastosować wiedzę i wiedza jest ważna, jak najbardziej zgadzam się, że możecie dawać wiedzę, ale
jeśli nie ma tych emocji na początku, to tego nikt nie dojdzie do etapu wiedzy, tak? Czyli jeśli nagrywamy czy tworzymy jakiś content, to robimy to w taki sposób, żeby odbiorca poczuł, że mówimy o nim, że mówimy do niego i żeby sobie pomyślał, kurde, to faktycznie o mnie, tak? Albo jest jakaś emocja, jakieś, nie wiem, wkurzenie, zadowolenie, żart czy cokolwiek i odbiorca ma ochotę obejrzeć film do końca. Jeśli wychodzisz z pozycji wiedzy, 3 tipy na 5 sposobów na, oni mogą znaleźć te sposoby w bardzo szybki sposób, odpalają czata GPT, mają odpowiedź, ale jeśli jest emocja, jest coś związanego z naszym odbiorcą konkretnie i jest bezpośrednio do niego, no to z automatu on to będzie oglądał. No na pewno ma to sens, bo w tych czasach informacje są ogólnodostępne i takie zwykły, suchy przekaz nie ma takiego punktu zainteresowania, No nie ma. jak ktoś to powie na swoim przykładzie, na swojej drodze, bo często jakieś problemy są, praktycznie zawsze są jakieś problemy po drodze i z tego można najwięcej wyciągnąć właśnie z tych problemów. Ja uważam, że najlepiej uczyć się na kogoś błędach niż na swoich i jak ktoś mówi o swoich błędach bez jakiegoś tam retuszowania różnych rzeczy, bo to nie wypada, żeby moi odbiorcy się dowiedzieli, to jest najlepszy przekaz właśnie, najwięcej można z tego wynieść. Tak, to jest tak zwana pornografia sukcesu, czyli wszystko mi zawsze wychodzi, jestem super, jestem najlepszy, nigdy nie popełniłem błędów, nigdy nie zrobiłem nic źle, ale ludzie tego już nie kupują, tak? Znaczy, oczywiście są pewne grupy, które będą to kupować i to widać na przykład z perspektywy influencerskiej, czyli to takie doskonałe, dopicowane życie, gdzie wszystko jest po prostu, wiesz, rewelacyjnie poukładane, poustawiane. Na przykład w domu, gdzie są dzieci, a wiemy ze świata prawdziwego, że no tak życie nie wygląda, tak? Więc część osób będzie się tym zachwycać, będzie się porównywać i tak dalej, ale będzie część, która będzie chciała usłyszeć tą prawdę, więc zwłaszcza w przypadkach, gdzie wchodzi w grę duże zaufanie, czyli na przykład inwestycje w nieruchomości, to tutaj warto się jednak skupić na tym, żeby to było podkreślane, że jest ryzyko, że coś mi nie wyszło, że coś zrobiłem źle. Cokolwiek, co wiesz, może sprawić, że odbiorca powie, okej, dobra, to dobrze wiedzieć, tak? Czyli popełniłeś błąd i już się czegoś na tym nauczyłeś, tak? Czyli tutaj jak najbardziej takie przykłady możemy swoje podawać. Ja właśnie uważam, że to jest bardzo ważne, żeby mówić jak jest, a nie to, co ktoś chce usłyszeć, bo sam znam wiele osób, co robią, jakieś sprzedają produkty, szczególnie online i oni są nieomylni w internecie. Wiadomo, że nie chcą tego mówić, bo to może gdzieś tam zepsuć tą otoczkę, która jest budowana przez długi czas. A ja właśnie wychodzę z założenia, że lepiej powiedzieć, że tak powiem, najgorszą prawdę, ale prawdę, bo wtedy ludzie Ci ufają, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Na swoim kanale staram się dzielić wiedzą z praktyki. Sam miałem różne problemy, różne trudności losu, różne niekomfortowe sytuacje, ale też one mnie dużo nauczyły i o nich mówię, bo albo ktoś to uszanuje, bo to jest część biznesu i uważam, że trzeba o tym mówić, bo inaczej nikt nie będzie chciał większych pieniędzy zainwestować, bo będzie się bał, a ogólnie strach to jest nierozłączna część biznesu i trzeba się z tym liczyć, że on zawsze w jakiejś części będzie, tylko też kwestia, jak sobie człowiek z tym radzi. Komunikuję, właśnie dlatego też chciałem ten odcinek z Tobą nagrać, bo podobała mi się bardzo Twoja prezentacja, którą robiłaś na ostatnim evencie u mnie na Tejza Property Network i właśnie uważam, że ta komunikacja jest mega ważna i ja sam widzę, jak z moimi inwestorami współpracuję i ta komunikacja jest kluczowa, bo jak się to zaniedba, to wtedy robią się problemy, nawarstwiają, bo ktoś sobie wyobraża coś innego. I sam miałem gdzieś tam na początku, kilka lat temu takie z doświadczenia wiem, że jednak nie można tego zadbać, bo później robi się gorzej, jeśli to nie jest dobrze komunikowane wszystko. Wiesz co, tak, trzeba odpowiednio to zakomunikować i też w momencie jakiejś wpadki czy czegokolwiek wiedzieć, jak o tym powiedzieć, tak, bo ja wiem, że te wszystkie, wiesz, jak do siebie mówimy i co mówimy i tak dalej, ale jeśli mówimy, że ponieśliśmy porażkę, to co jest w głowie naszego odbiorcy? On poniósł porażkę. Natomiast jeśli powiemy, że podniosłem porażkę i wyciągnąłem z tego taką i taką lekcję, no to odbiorca widzi, okej, czyli faktycznie, kurczę, coś sensownego z tego wyniósł, tak?
ale nie tuszujmy tego tak na zasadzie, że nie wiem, zmniejszamy nagle wartość słowa, czy tam zmieniamy słowa tylko po to, żeby nie było, że ja tutaj jestem, wiesz, tak językowo Gorszy, czy bardzo. jakiś tam. Nie, że językowo jestem tak ukształtowany i moje, wiesz, emocjonalne tutaj kwestie są tak rozbudowane, że ja to w ogóle porażek nie ponoszę, tak? No bo jeśli tracimy, nie wiem, mnóstwo kasy albo zepsujemy coś, co nam dużą jakby, może nie dyskredytację, ale dużo problemów nam przysporzy, no to niestety, ale to jest porażka, tak? No nie oszukujmy się, to jest porażka, tylko teraz wyciągnij z niej lekcję i podziel się tym, że popełniłem błąd, zrobiłem porażkę, odniosłem, to była moja życiowa, prywatna porażka, ale wyciągnąłem z niej taką i taką lekcję. Tyle, tak? To tutaj nie ma jakiejś filozofii wielkiej, a ludzie po prostu to, wiesz, próbują ubrać w jakieś takie słowa, które w ogóle, wiesz, będą wyselekcjonowane, wyszukane i tak dalej. I no musimy wejść w buty odbiorcy po prostu. No i to właśnie dlatego mam kolejne pytanie. Dlaczego wartościowy content często ma zerowe zasięgi albo bardzo, bardzo słabe? Bo wartościowy content bardzo często jest mylony z edukacją, tylko i wyłącznie. Że wiesz, ludziom się wydaje, że jak będą edukować codziennie edukować i tylko edukacja będzie wchodzić w grę, no to niestety, ale to wiesz, to musiałbyś mieć odbiorców stricte pod jeden temat, którzy są zainteresowani. Fajnie, można dawać edukację, ale jeszcze to połącz w jakiś ciekawy sposób, a nie, że wiesz, tak jak na przykład influencer, on pokazuje swój dzień czy cokolwiek, to jest dla człowieka jakieś takie pociągające bardziej, on chce to widzieć, chce widzieć, jak wygląda to życie, a w przypadku eksperta, który tylko dzieli się suchą wiedzą, no to człowiek ma tą suchą wiedzę dostępną, tak jak powiedziałam, czy to w Google, czy w czacie GPT chociażby, tak? Czyli już nie mamy tego, że wiesz, że nie mamy wiedzy, więc ten wartościowy content, bo oczywiście edukacja z perspektywy doświadczeń będzie zupełnie inna niż z teorii, tak? Ona jest ważna, ale trzeba umieć to przekazać w taki sposób, żeby odbiorca zrozumiał, okej, mi się też to wydarzyło, albo ja też tak mogę mieć. Myślę, że też ogólnie jest dużo mniejsza grupa ludzi, których konkretnie jest sprecyzowana i działająca i ich ta wiedza interesuje, bo większa ilość, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest ludzi takich, co interesują ją głupoty, jakieś właśnie TikToki, awantury, kto tam się z kim pobił, poszarpał, czy kto komu naubliżał. To jest bardziej interesujące, bo jak zobaczysz właśnie szczegóły, co są teraz te gale fejmu i tam te wszystkie tam milionowe zasięgi, bo temu tam poubliżał od najgorszych, a jak zobaczysz content wartościowy, no to tam jest liczba... Tam jest nudno, nie? Tam jest nudno, nie ma tych właśnie aż takich emocji, bo to już jest taka aż huśtawka emocji. Tak, nie? dlatego mówię, że emocje zawsze to jest najważniejsze, tak? Że przed edukacją są emocje i tak jak powiedziałeś, nawet na tych galach, gdzieś ostatnio miałam okazję zobaczyć jakiś profil jakiegoś człowieka, który, nie wiem, rzucił w swojego przeciwnika chyba na jakiejś konferencji jajkiem, nie? I to takie było... I oczywiście, wiesz, milionowe zasięgi, tak? Dzięki temu, ale... setki, czy tak, tam ale to właśnie to jest to, czyli wywołanie emocji. Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję joint venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum $500,000. My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem, od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymujesz z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 000 funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu, którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania. Podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu.
Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. Teraz mam do Ciebie następne pytanie. Jaki jest największy mit komunikacji w social mediach? Wiesz co? Żeby dawać wartość, bo teraz wartość i wiesz, dawanie tipów non-stop to już nie sprzedaje, no bo tak naprawdę wiesz, każdy ma odpowiedź w czacie GPT, w Google i tak dalej, więc sama sucha wartość, edukacja sama tego nie sprzeda. Odbiorca ma poczuć, że my rozumiemy jego problem i że my go potrafimy nazwać, więc tutaj skupienie się bardziej właśnie na tym problemie odbiorcy znowu, ale takie w poczuciu, wiesz, o dobra, on mnie zrozumie, on wie, co to znaczy, tak? Czyli takie poczucie, że odbiorca czuje się zrozumiany, aniżeli na zasadzie ciągle tipy, tak? No bo tipy może sobie wyszukać i odpowiedź dostanie w 3 sekundy, tak? Pewnie to też zależy od branży, nie? Bo są rzeczy, które nie wszystkie jesteś w stanie rzeczy wygooglować, czy też ChatGPT nie powie Ci wszystkiego prawdziwie, czy też robi błędy, też nie jest tak, że jest nieomylny już wiele razy. Się poślizgnąłem właśnie z wiedzy i tu nawet no, myślę, że bym mógł sporo dać przykładów. Zależy od branży I właśnie. tak i nie, chociaż wiedzy takiej, wiesz, już bardzo profesjonalnej, gdzie jest taka wiedza naprawdę, wiesz, pod Ciebie tylko krojona, bo umówmy się, są branże, gdzie wiedza jest powiedzmy, że ogólna i szczególna, ale są branże, gdzie wiedza jest bardzo pod indywidualność, tak? Czyli nie możemy skupić się na tym, że ktoś nam da tipa, który jest dobry dla wszystkich, czy tam dla całej branży, No tak. więc tutaj on się pomyli, ale my za tą wiedzę profesjonalną płacimy tak czy siak, no bo nikt nie przyjdzie, nie da nam gotowej odpowiedzi na social mediach, na przykład Mortgage Broker, on da Ci jakiś tam clue, jak wygląda, nie wiem, wiesz, da Ci całą rozpiskę, jak wygląda, powiedzmy, zakup nieruchomości i tak dalej, ale i tak indywidualna Twoja sytuacja będzie odpowiedzialna i będzie dopiero mogła być potwierdzona w momencie, kiedy przyjdziesz, położysz mu papiery, on Ci zada pytania, dostaniesz odpowiedzi, Ty na nie odpowiesz, on dostanie odpowiedzi od Ciebie i wtedy dopiero on Ci da indywidualną poradę, a tak nie może Ci dać tak naprawdę nawet takiej, wiesz, stricte wiedzy, która jest bardzo, wiesz, indywidualna. No to na pewno. Więc nawet jeśli dajesz tipy, no to są te tipy te same, które znajdziesz gdziekolwiek indziej. No pewnie w większości tak, bo ja już tu mówię takie, wiesz, wyszukuję jakieś takie smaczki. Próbujesz mnie sprawdzić, co? No może nie tyle co sprawdzić, bardziej mam podejście takie, że czasem są jakieś rzeczy niestandardowe, akurat pomyślałem o wycenie na nieruchomości i że co może dodać właśnie jak zrobisz ten valuation raport, jakie informacje tam masz dodać, to nie zawsze sztuczna inteligencja Ci w stanie to pokazać, tylko chodzi o rzeczy z praktyki. Ktoś rzeczywiście to zrobił, Tak. bo to też nie ma nigdy gwarancji, że... No i widzisz, i znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego, że odbiorca czuje, że Ty rozumiesz jego problem. To jest znowu ten sam punkt, co powiedziałam, że odbiorca ma wiedzieć, że to jest problem, z którym on się dzisiaj boryka. Bo jeśli Ty powiesz 3 tipy to nie zadziała, ale jeśli powiesz, dobra, słuchajcie, miałem taką sytuację, wydarzyło się to i teraz mogę Wam powiedzieć, że nie zróbcie tego, nie róbcie tamtego, nie róbcie tego, albo zróbcie to inaczej, to odbiorca wie, a kurde, ja mam dokładnie tą samą sytuację, ma to sens. Ale jak wyjdziesz i powiesz, mam dla Was 3 tipy to odbiorca, wiesz, następcy, nie? No tak, no ma to sens, bo to... I to jest ta te tipy komunikacja. jeszcze też trzeba o tym pamiętać, że to nie jest gwarancja, że to raz pomoże, bo tak raz w przypadku, wracając do rzeczoznawcy, na 5 wycen 3 wzięło, a 2 powiedziało, że on ma swoje dane i on sobie samemu podejmie decyzję i jakby to też nie ma gwarancji. No tak. No ale super, dzięki, że tutaj powiedziałaś właśnie ze swojego punktu widzenia, jak to uważasz, bo też zależy mi, żeby każdy zrozumiał przekaz i też wyciągnął z tego coś dla siebie na przyszłość do swojego kontentu, czy żeby wdrażać, właśnie pozmieniać niektóre rzeczy, które nie działają. Tak. Super, kolejne pytanie, czyli autentyczność czy strategia? Co jest ważniejsze? O, to jest dobre. Jedno nie działa bez drugiego tak naprawdę, bo możesz mieć najlepszą strategię, ale jeśli nie ma w niej autentyczności, to ludzie tego i tak nie kupią. I tak samo jeśli będziesz autentyczny, ale nie będziesz miał strategii, czyli wiedział, po co to wszystko robisz, co ma Twój odbiorca poczuć po zakończeniu Twojego filmu czy posta, po przeczytaniu,
to dalej będzie tylko taki, wiesz, po prostu postowanie. Będziesz sobie postował i będziesz, ale w sumie nic z tego dalej nie wynika. Czyli jaki jest krok odbiorcy, co odbiorca powinien poczuć na końcu Twojej jakiejkolwiek wartości, którą wnosisz w jego życie, tak? Czy on powinien poczuć się lepiej, lżej, nie wiem, bardziej doinformowany, czy powinien się poczuć, że o znowu, kurczę, fajnie, że to pisze, to ja chcę to kupić i on już ma odpowiedź od Ciebie, dobra, możesz sobie kliknąć w link i przechodzisz, tak? Czyli bezpośredni komunikat, a nie tylko na zasadzie, wiesz, postuję, bo postuję. Bo postować to mogą wszyscy, tak? Mamy grupy, nie wiem, ja czasami się śmieję, smacznej kawusi, tak? I to są posty, które mają, wiecie, milionowe zasięgi, naprawdę. One po prostu, te grafiki smacznej kawusi to jest mistrzostwo świata. One robią zasięgi potężne, ale co one wnoszą? No nic. Czy taka moja mama, Twoja mama, czy ktokolwiek, kto siedzi na Facebooku i przesyła takie grafiki, czy ona coś z tym zrobi? No nie, wyślę to koleżance, tyle. Rozumiesz? Czyli w zasadzie nie ma jakby tutaj zakończenia tego, tak? A tutaj... Call to action nie ma. Tak, call to action jest ważne i tutaj właśnie to, jeśli o to chodzi, to musi być strategicznie opakowane z autentycznością, bo jeśli robimy to też sztucznie, no to ludzie też to wyczują, to wiesz, nikt nie jest głupi tak naprawdę, nie? No jasne. I kolejne pytanie tutaj dla Ciebie. Dlaczego ludzie boją się mówić odważnie w social mediach? Dlatego, Czego jest ten że... strach? Dlatego, że wiesz co, ludzie boją się, że ktoś ich nie polubi. To jest strach przed oceną, strach przed krytyką, strach przed tym, że ktoś się od nas odwróci, bo łatwiej jest siedzieć, wiesz, w tym cieniu, mówić to, co wszyscy chcą usłyszeć i wszyscy będą nam bić brawo i wow, super, ale ekstra, niż powiedzieć to w taki sposób, z czymś się nie zgodzić, gdzieś mi tu coś nie leży i wiadomo, tam stajemy się tacy bezpłciowi tak naprawdę. Mam na myśli nie płeć jako płeć, tylko bezpłciowi, bezbarwni, tak? Czyli nie ma jakby żadnej reakcji ze strony, wiesz, odbiorcy, nie? Czyli wrzucamy post i wielu osobom się wydaje, że to milczenie jest lepsze niż jeśli spadnie na nich krytyka. Fala krytyki jest bardzo potrzebna i bardzo dobra, tak w zasadzie. I ja wiem, że hejt nie jest miły, nie jest smaczny, jest do przełknięcia, natomiast tutaj kwestia jest tego, że no, trzeba pamiętać o tym, że jeśli chcemy się czymś wyróżnić, to czasami musimy mówić rzeczy, które no, nie będą się podobać innym, więc ten strach przed oceną, przed tym, że nagle ktoś się właśnie, tak jak powiedziałam, odwróci czy obrazi, no trudno, no zawsze jest ryzyko. No jasne, to wiadomo, że jeśli chce się wyróżnić, to trzeba się z tym liczyć, że ten hejt jakiś tam będzie, bo to, co nie jest korzystne, czy nie jest takie, bardziej bym to nazwał, dostępne dla wszystkich, jest inne i wtedy ludzie będą, coś im się nie podoba i wtedy będą swoje żale wylewać, bo ja wiele razy gdzieś tam, szczególnie na TikToku, jak pamiętam, jeszcze jakiś czas temu miałem inną fryzurę, takim z wyglądem bardziej bokiem i masa komentarzy, czy widzisz się w lustrze, byłeś u fryzjera i jakieś tam, co to ma w ogóle wspólnego? To był content z jakimś tam, że tak powiem, edukacyjny, a nie kto jak wygląda. Ja nigdy nie byłem modelem, nigdy nie chciałem nim Może być. powinieneś więc, w takim układzie, żeby widzisz, ktoś dali mnie Ci oceniał, wskazówki. jak mnie z wyglądu, gdzie to ważne, że ja się dobrze czuję w swoim ciele i opinia innych mnie nie interesuje. Ale wiesz co, ja Ci powiem, ja miałam sytuację, jeśli chodzi o TikTok, tak, też uważam, że tam jest największa wylewnia w ogóle żygów. Naprawdę, tam jest po prostu jazda bez trzymanki. I nawet mam tutaj przykład filmiku, który wrzuciłam chyba przed świętami. Była sytuacja, że wyszłam na 2 godziny z domu i mój pies chciał zjeść cukierki czekoladowe z choinki, bo zauważył, że moja córka sobie je brała, więc stwierdził, że sobie też poczęstuje się cukierkami i rozwaliła tą choinkę, wróciłam do domu i mówię szok, nie? Zrobiłam tam filmik, żeby tam wysłać znajomym. No i mówię, kurde, zrobię z tego rolkę, bo tam zobaczyłam jej minę i w ogóle, wiesz, no zresztą wiesz, jaki jest mój pies. I zrobiłam z tego filmik, wrzuciłam, no na Facebooku wiadomo, tam były 2 strony, że w ogóle, że pies się boi, że to, że tamto. Cuda na kiju, no ale na TikToku, słuchajcie, już zostałam lewakiem w ogóle, nie? To jest mistrzostwo świata i już jestem lewakiem.
No Zmieszali się z błotem, tak? Tak, tylko że wiesz co, oczywiście byli tacy, którzy mnie gdzieś tam próbowali mieszać, tylko natomiast wiesz, ja nie wchodzę w taką polemikę. Dla mnie ktoś, kto już wchodzi w takie tematy, to już nawet nie mamy o czym rozmawiać, bo to temat się kończy w momencie, kiedy nazywasz mnie prawakiem, lewakiem, czy jakąkolwiek inną ze stron, no nie? Bo ja, to absolutnie nie miało w ogóle niczego wspólnego z polityką, a zostałam nazwana lewakiem, bo mój pies rozwalił choinkę. To zawsze TikTok komuś to coś jest- nie będzie pasowało i zawsze Dlatego będzie mówię, że oceniał. TikTok to jest w ogóle dla mnie stan umysłu, nie? Jeszcze tutaj mam do Ciebie prośbę, bo chciałbym ten odcinek podzielić na dwa, zrobimy drugą serię, Jasne. bo już nagrywamy pewnie około 25 minut, a nie chciałem tego robić też bardzo długiego. Jakbyś mogła wspomnieć o swoim evencie, który organizujesz, następne dla słuchaczy, którzy są zainteresowani tematem i chcieliby Cię odwiedzić. Więc tak, jeśli chodzi o Diamond Property Network, 6-7 marca w Coventry w hotelu Nowa lokalizacja, trzeba wspomnieć. Nowa lokalizacja, tak dokładnie. Jest bliska od Solihull do tego, gdzie było poprzednio, natomiast teraz jest w Coventry. Nie pamiętam postkodu, ale Windmill Village Hotel. Na stronie Diamentów. Na stronie wszystkie Diamenty Co informacje. UK wszystkie informacje, łącznie z biletami, łącznie z prelegentami, którzy jeszcze nie są być może ogłoszeni w dniu dzisiejszego nagrywania, aczkolwiek Będą na pewno. będą na pewno, także niebawem. tak. Zapraszamy serdecznie, wspieramy Diamenty. Zawsze fajna atmosfera, dużo ludzi ciekawych, więc jeśli macie ochotę spotykać się z ludźmi z branży, to jest odpowiednie miejsce. Jeśli wyciągnąłeś z tego odcinka jakąś wartość, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów. Już widzimy się na kolejnym odcinku, gdzie dokończymy tą serię, bo jeszcze mam tu sporo ciekawych pytań i myślę, że Dorota może nam dać fajne odpowiedzi, żeby wyciągnąć z tego coś dla siebie, bo ja też z tego coś wyciągam dla siebie i myślę, że i widzę w tym wartość. Także dzięki za poświęcony czas. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Bye!